Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda Tourneo Custom Active. Tak, trochę długa nazwa, no ale i auto jest długie, bo ma ponad 5,3 metra długości. Tourneo Custom to tak naprawdę osobowa wersja Transita Custom, który to jest mniejszą wersją zwykłego, legendarnego już dziś, Transita. Ale żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie, to odmiana Transit Custom Nugget jest też osobowa i jest to campervan, którego testowałem jakiś czas temu i to jest osobowa, pomimo że w nazwie nie ma Tourneo. A wersja testowana, Tourneo Custom Active, to wersja uterenowiona modelu Tourneo Custom. Ale to wszystko jest skomplikowane, ale odkąd Ford rozdzielił samochody dostawcze oraz osobowe na wersje Custom, Courier, Connect oraz Transit i Tourneo, to strasznie się pogubiłem i nie jestem w stanie spamiętać, które auto ma jakie przeznaczenie. No ale dobra, nie o tym dziś. Dziś do testów mam Tourneo Custom Active, czyli wersję osobową stworzoną dla osób aktywnych. Tak przynajmniej głosi slogan reklamowy oraz tak też auto wygląda. Wersję Active poznamy po dolnej części nadwozia, polakierowanej na taki ciemno-szary lakier, po dedykowanych 17-calowych kołach, po progach bocznych, seryjnych railingach dachowych oraz po oczywiście napisach Active. I jak to wszystko połączymy z jakimś takim fajnym kolorem, na przykład jak ten testowany pomarańczowy, to wychodzi naprawdę ładnie wyglądający mały autobus. No mi się podoba i zwraca na siebie uwagę. Tylko Ford zapomniał o jednej rzeczy, o podniesieniu zawieszenia. W sumie to o dwóch rzeczach, o podniesieniu zawieszenia oraz o napędzie 4x4. Tak, testowany model Tourneo Custom Active, nie dość, że ma napęd na przód, to dodatkowo ma dokładnie takie samo zawieszenie i taki sam prześwit jak zwykły Tourneo Custom. A to jest trochę dziwne, bo przecież są na rynku takie modele jak Ford Fiesta czy Ford Focus w odmianach Active i tam jest podniesione zawieszenie. Mało, bo mało, ale jest podniesione. No i to jest naprawdę największa wada Tourneo Custom Active, że on udaje, że jest uterenowiony, co jest słabe. Czyli w przypadku Tourneo Custom, odmiana Active, to jest tak naprawdę pakiet stylistyczny i nic więcej. No dobra, można powiedzieć, że to jest poziom wyposażenia, bo w Active mamy też dodatkowe fanty, ale też oczywiście cena jest adekwatnie wyższa. Szkoda, ogromna szkoda, że auto nie ma 4x4 i nie ma podniesionego zawieszenia. Szkoda też, że te czarne, czy tam ciemno-szare wstawki dookoła auta nie są matowe, tylko to jest wszystko polakierowane, więc się będzie bardzo łatwo rysowało, co się gryzie nieco z tym, że auto ma być dla aktywnych i mamy nim wjeżdżać w jakiś mały teren. Ale do właściwości jezdnych jeszcze wrócę. Pora jeszcze chwilę pomówić o nadwoziu. Otóż na początku powiedziałem, że Tourneo Custom Active to jest kawał byka i mierzy on ponad 5,3 metra. Zgadza się. Ale można też mieć nieco krótszą wersję, czyli L1, bo ta testowana to L2 i L1 ma całkowitą długość 4972 mm. Dłuższa wersja L2 ma dokładnie 5339 mm. I w Tourneo Custom może mieć tylko dwie różne długości. Wysokość jest zawsze taka sama i wynosi od 1927 do 1977 mm w zależności od obciążenia auta. Dużym plusem Tourneo Custom są rozsuwane drzwi i to po obu stronach i to jest standard dla każdej wersji. Dzięki temu wsiadanie na tył jest proste i wygodne. Z tyłu klapa bagażnika podnosi się tylko do góry i śmiało może posłużyć za dach. Tak jest duża. A jeszcze większy jest bagażnik, który ma 1900 litrów. Tak, 1900 i to mówimy o przestrzeni, jak mamy wszystkie rzędy rozłożone. Jak ktoś wybierze krótszą wersję, to bagażnik ma 1200 litrów, co wciąż jest ogromną wartością. I to, co jest super w Tourneo Custom, to fakt, że mamy 8 oddzielnych foteli i możemy je bardzo łatwo rearanżować. Na przykład z tyłu możemy łatwo położyć te fotele do przodu, albo jeśli chcemy przewieźć coś większego, to możemy je jeszcze podnieść do góry i tym samym jeszcze bardziej zwiększyć przestrzeń załadunkową. A właśnie, maksymalna ładowność dla tego egzemplarza to 895 kg. Gdybyśmy jednak wciąż potrzebowali jeszcze większego bagażnika, to wszystkie 6 foteli z tyłu można wyjąć, z tym, że jest to strasznie ciężkie. I nie ciężkie, żeby wyjąć, bo to jest pod jedną wajchą i wystarczy nacisnąć i wychodzi fotel, ale ciężkie, bo sam fotel jest super ciężki. No poważnie, trzeba nie lada krzepy, żeby z tym fotelem się uporać, to może być dla niektórych wadą. Zaletą jest też na pewno ilość miejsca i to nieważne, na którym fotelu wylądujecie. To znaczy, najlepiej jest na skrajnych fotelach, bo wtedy możemy na przykład ten środkowy fotel położyć i robi nam się stolik z miejscem na napoje i tak naprawdę podłokietnikiem. Poza tym z tyłu są oddzielne nawiewy, lampki czy USB po obu stronach.
Chociaż w trzecim rzędzie nie ma tak dużo miejsca na nogi jak w drugim rzędzie oraz z tyłu nie możemy regulować klimatyzacji, a w drugim rzędzie już tak. Ale mówię, gdzie byście nie wylądowali, jest wygodnie i można jechać w bardzo, ale to bardzo długą podróż. Wersja Active charakteryzuje się też półskórzaną tapicerką z napisem Active, a także z elektrycznymi fotelami z przodu. Tutaj też bez problemu się zmieścimy i łatwo ustawimy pozycję pod siebie. Siedzi się oczywiście wysoko, jak na busa przystało, i mamy bardzo dobrą widoczność. Pora zerknąć na deskę rozdzielczą. Tutaj wersja Active od zwykłych odmian nie różni się niczym. No poważnie niczym. Nawet nie znalazłem napisu Active. Nie to, żebym go potrzebował, ale jakiś taki mały, terenowo-lifestyle'owy akcent by się przydał. Sama deska jest poprawna, czyli mamy dość twarde plastiki i bardzo dobrze rozplanowane wszystkie funkcje. Przykładowo, audio czy klimatyzację obsłużymy za pomocą dużych fizycznych przycisków, a na przykład drążek od skrzyni biegów jest tak blisko kierownicy, że można go niemal obsługiwać bez odrywania rąk od kierownicy. Co więcej, nawet ekran dotykowy ma tak duże przyciski, że łatwo wszystko kliknąć. Sam system jest dokładnie taki sam co w osobowych Fordach i działa całkiem przyzwoicie. Podstawowe Tourneo Custom oczywiście nie mają aż tak dużego ekranu, jest taki malutki. Wracając do materiałów, to tak jak mówiłem, są one twarde i dobrze spasowane, chociaż ten wystający ekran lekko skrzypi, jak go mocniej wciśniemy. Co gorsza, na drzwiach na boku jest też kawałek piano black, który prawdopodobnie będzie się łatwo rysował. To bym zmienił. Tourneo Custom, jak na busa przystało, ma mnóstwo schowków i złącz, ale to tak mnóstwo. No jest tego tak dużo, że niektóre schowki znalazłem dopiero po kilku dniach testów, a niektórych w ogóle nie znalazłem, jak na przykład ten ze zdjęcia. To mi się podoba i tak powinno być w każdym tego typu aucie. No dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Odmiana Active charakteryzuje się tylko jednym silnikiem, czyli 2-litrowym turbodieslem o mocy 185 koni i momencie 415 Nm. Pozostałe wersje silnikowe to również turbodiesle 2.0 o mocy 130 koni, a także mamy jedną benzynę 3-cylindrowe 1.0. Tak, to nie jest żart. Ten wielki bus może mieć 3-cylindrowe 1.0 pod maską. Jest to wtedy wersja PHEV o mocy 126 koni, która występuje tylko i wyłącznie z krótką wersją Tourneo Custom. Aż jestem ciekaw, jak taka odmiana 1.0 radzi sobie z autem o masie 2600 kg. Może uda mi się zrobić kiedyś taki test. Tymczasem wróćmy do testowanego egzemplarza. Najpierw posłuchajmy serducha. No typowy klekot diesla, chociaż w kabinie nie jest jakoś bardzo głośno, powiedziałbym, że jest no tak normalnie. Normalne za to nie są właściwości jezdne i mówię tu o prowadzeniu po asfalcie. Auto jak na busa prowadzi się świetnie, naprawdę świetnie. Jest zwrotne, układ kierowniczy pracuje z niezłą siłą i zaskakującą precyzją. Jest też bardzo czuły, co nie w każdym busie jest takie oczywiste. Tutaj każdy ruch kierownicą jest rejestrowany na koła, co miło zaskakuje. Nawet zawieszenie jest nieźle zestrojone i jak jedziemy na pusto, to Tourneo Custom nie skacze jak głupie, tylko zachowuje się nad wyraz normalnie i komfortowo. Pod względem prowadzenia to jest moim zdaniem najlepiej prowadzący się taki mały bus. W zasadzie jedyne, co mi lekko przeszkadzało, to wspomaganie przy prędkości autostradowej mogłoby działać nieco lżej, ale to już taki szczegół. I z tym silnikiem Tourneo Custom Active jest bardzo żwawy. Producent co prawda nie podaje czasu od 0 do 100 km na godzinę, ale ja to oczywiście sprawdziłem. Wynik to 12 sekund, co jest dobrym wynikiem. W trasie też nie ma co narzekać i z taką mocą i momentem da się tym autem sprawnie wyprzedzać.
ogóle Tourneo Custom Active występuje albo z manualem, albo z automatyczną skrzynią biegów. Ja miałem, jak widzieliście wcześniej, manual i ma on dodatkową zaletę. Otóż tylko z manualem możemy domówić sobie szperę, czyli mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Niestety tylko na przedniej osi i niestety to jest opcja dla każdego Tourneo Custom, a nie tylko dla wersji Active. Opcja ta kosztuje 4000 zł. Ja wjechałem w mały teren Fordem, ale szczerze, to pewnie kurierzy wjeżdżają w jeszcze większy teren i to bez szpery i to z jeszcze niższym zawieszeniem, więc to o niczym nie świadczy. Faktycznie, nieźle auto się wspinało i jechało po nierównościach, ale z podniesionym zawieszeniem i z napędem 4x4 czułbym się znacznie pewniej. To powinno być w odmianie Active, zwłaszcza, że auto waży niemal 2,5 tony, czyli nie trudno ugrząznąć w jakimś błocie czy piachu. No ale tego nie ma, więc porozmawiajmy o spalaniu. W mieście oscylowałem między 11 a 12 litrów, a jak wjechałem na ekspresówkę, to wynik spadł poniżej 9 litrów. Przy 140 auto paliło mi 10,5 litra, co jak na tak wielkie auto jest chyba dobrym wynikiem. Bak paliwa ma 70 litrów, co wystarczy na około 600-700 km w trasie. To pora na cenę. Podstawowy Ford Tourneo Custom z 2-litrowym dieslem o mocy 130 koni i krótkim rozstawem osi kosztuje minimum 180 tysięcy złotych. Dopłata do dłuższego rozstawu osi to 4000 zł. I jak widzicie, obecnie też są promocje i to dość duże, bo ceny są o 30 tysięcy złotych mniejsze, ja jednak podaję regularne ceny. Odmiana Active ze 185-konnym dieslem kosztuje 214 tysięcy złotych, a dopłata do dłuższej wersji to też 4000 złotych. Jeśli byśmy chcieli automat, to wymaga on dopłaty kolejnych 9 tysięcy złotych. Mój egzemplarz miał kilka dodatków i kosztował 228 tysięcy złotych. Jedyna konkurencja dla Tourneo Custom Active to jest obecnie Volkswagen Multivan Pan Americana, którego cennik startuje od 240 tysięcy złotych i ma on tylko 110-konnego diesla w podstawie. Ma za to podniesione zawieszenie w stosunku do zwykłego Multivana, a w opcji możemy mieć napęd 4x4. Mocniejsze silniki oraz automat też znajdziemy w konfiguratorze. Czyli Volkswagen jest dużo droższy, ale i może być lepszy w terenie. Coś za coś. Podoba mi się Ford Tourneo Custom. To kawał dużego, praktycznego i całkiem żywawego samochodu, zwłaszcza w wersji 185-konnej. Jak na małego busa, jeździ też bardzo, ale to bardzo dobrze i pali przyzwoite ilości paliwa. Nie podoba mi się jednak wersja Active. Wizualnie jest bardzo ładna, tylko moim zdaniem jest nieco nieprzemyślana. Tu powinno być podniesione zawieszenie i napęd 4x4, jak nie w serii, to chociażby w opcji. I te czarne, czy tam ciemno-szare wstawki w koło auta powinny być matowe, a nie polakierowane, bo tak wystarczy grubsza trawa i pewnie się porysują. I takiego Active'a z podniesionym zawieszeniem i napędem 4x4 to ja bym rozumiał. To wtedy jest auto dla aktywnych. Bo testowana wersja jest dla tych, co chcą, żeby inni myśleli, że się jest aktywnym, a nie dla prawdziwych aktywnych ludzi. No wiecie, to tak jak z chodzeniem na co dzień w stroju rowerowym czy tam stroju biegacza, mimo że się nie biega czy nie jeździ na rowerze. Ale inni myślą, że jesteśmy fit, że jesteśmy sportowcami. No ale cóż, dzisiaj dużo osób udaje i chce być postrzeganych zupełnie inaczej niż są w rzeczywistości, więc może i taka wersja Active ma sens? Cześć!